Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję film Wzgórza mają oczy z 2006 roku, czyli tak, nową wersję, tak zwany remake. Będzie oczywiście kilka ciekawostek, będę się posiłkował IMDb. Ważna rzecz, to jest tylko i wyłącznie mój komentarz, nie będę udostępniał filmu, gdyż oczywiście nie ma do niego praw autorskich, więc jeżeli chcesz, to musisz sobie ten film włączyć. Ja akurat mam opcję, na Disney Plusie jest dostępny, zarówno ta jak i druga część, więc jak najbardziej możesz sobie obejrzeć i sprawdzić, zobaczyć jak to jest. Gdzieś tutaj oczywiście będzie zegar, żebyś mogła na bieżąco słyszeć komentarz. Oczywiście na końcu powiem, jaka jest moja ocena, czy film się rzeczywiście nadaje do obejrzenia, czy nie. No wiadomo, że z nowymi wersjami to jest rzeczywiście bardzo różnie. Czasami dobrze, a czasami bardzo, bardzo źle, więc nie przedłużam. Zaczynamy. 3, 2, 1, 0, start. Okej. Jeszcze stare logo 20th Century Fox. No pięknie. Kiedyś to były loga, a nie to co teraz. Mam już przygotowany. Akurat ten film dosyć dobrze jest wyposażony w ciekawostki. Jest to oczywiście nowa wersja filmu Wesa Cravena. Mam informację. Okej. Informacje na temat testów nuklearnych. No, wiadomo jak to w Ameryce bywa. Czasami jest strefa 51, tak to się nazywa. Nowe Meksyko, pustynia w Nowym Meksyku. Więc zobaczę, czy jest to tak naprawdę... Ten film widziałem, ale to dawno, dawno temu. Nie pamiętam w tym momencie, czy jest to wierna, że tak powiem, kopia tego, co widzieliśmy w filmie Wesa Cravena, czy rzeczywiście tylko jakaś tam była baza, jakiś tam pomysł, a reszta to już było rzeczywiście tylko i wyłącznie wymysł widzów. No ale skoro powstała druga część, to przynajmniej finansowo ten film musiał wyglądać dosyć dobrze, aż nawet teraz sprawdzę, czy rzeczywiście zarobili jakieś dobre pieniądzury. No zgadza się, budżet tego filmu to $15 milionów, a na całym świecie zarobił ponad 70. No więc oczywistością było, jak mawia kabaret, że kontynuacja powstać musiała. Licznik Geigera i tak dalej, zobaczymy. Trochę jak z Marsa. Grubo. Więc tutaj mi się wydaje, że akurat troszkę bardziej możemy pójść w innym kierunku. Skoro te testy są wspominane, to może coś na zasadzie, że to testy ich zmutowały, albo coś takiego. Zobaczymy. Okej, Craven, czyli Wes Craven w tym też maczał paluchy. Zobaczymy, czy tylko jako osoba, która napisała scenariusz wiele lat temu i na podstawie tego zrobili, czy może został, co bardzo często ma miejsce właśnie przy okazji takich filmów, producentem na przykład wykonawczym. Kathleen Quinlan, ale to widzę, że akurat nie mamy żadnych znanych bardzo nazwisk, co się chwali, rzeczywiście, co się bardzo chwali, bo gęsto aktorzy chcą i ryzykują właśnie grając w takich filmach. Billy Drago się pojawia, stary wyjadacz z kina kopanego. Wystarczy wspomnieć Johnnego Deppa i jego Koszmar z ulicy Wiązów. Kogo tam jeszcze mamy? Henry Cavill i Hellraiser bodajże 8. Tak, Jennifer Aniston i Leprechaun i tak dalej, tak dalej. Kiedyś poczyniłem nawet taką listę 10 filmów, w których zaczynali, 10 horrorów, w których zaczynali aktorzy, także gdzieś tam na końcu będzie, możesz sobie sprawdzić, zobaczyć jak to wyglądało. Przyznam, że te zdjęcia, te przebitki takie robią wrażenie, przyznam, dosyć potężne. Niekoniecznie to jest ładne, ale akurat to jest horror, więc
No i te testy nuklearne. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to akurat pociągną, jak to się rozwinie. Producentem, o proszę bardzo, jest producentem Wes Craven, więc miał w pewien sposób pieczę nad tym. No i okej. Ale scenariusz jest nowy. Zobaczymy na ile. Aleksandr Aha reżyserował. Oczywiście stacja benzynowa się pojawia. I mimo, że to wygląda bardzo ładnie, ale to jest Maroko. Zgadza się, to akurat zrobili, to jest cały plan zbudowali w Maroku i tutaj mam taką ciekawostkę, że do tego stopnia zrobili to detalicznie, tak dobrze, że auta się zatrzymywały i chciały tankować paliwo. Oni mówią, nie, no panocku, bardzo przykro, ale to nie tędy droga, to my nie ma takiej możliwości. Więc jak widzisz, nawet w Maroku taniej się kręci filmy niż w Ameryce. No, fajne klimaty. Wes Craven w oryginale inspirował się teksańską masakrą piłomechaniczną. Tutaj widać, że kolorystycznie już jest podobnie. Rzeczywiście, takie klimaty i w ogóle sposób prowadzenia kamery również, no ale... No trespassing. Oczywiście temperatura w Fahrenheitach. Zaraz się okaże wszystko. Wszelkiego rodzaju postacie zabójców, czyli jak tutaj ładnie napisane z mutantów, były stworzone poprzez praktyczną charakteryzację, poprzez efekty specjalne, czyli CGI, komputerowo generowane efekty, albo jedno i drugie, więc to akurat to dosyć sobie twórcy pozwolili, że tak na szaleństwo, bo często, gęsto twórcy przy okazji takich filmów mówią, nie, stara szkoła, odkładamy na bok efekty komputerowe, nie chcemy, a tutaj jednak widać, że twórcy stwierdzili, to będzie dobry pomysł, żeby to pomiksować. No jak widać, musiało zadziałać, skoro akurat tak jest, tak to akurat wygląda. A na początku mieliśmy te zdjęcia właśnie tych zmutowanych osób i tak dalej. To były niestety prawdziwe zdjęcia i były spowodowane mutacjami, tutaj jest ładnie napisane, które powstały na skutek użycia Agent Orange, czyli jakiegoś chemikalia, jakiejś broni biologicznej w Wietnamie, czy jakiegoś tam innego paskudstwa, więc to akurat było niestety prawdziwe. Więc jak łatwo się domyśleć, to jest jedno wielkie gówno. Skoro jesteśmy przy charakteryzacji, to Greg Nicotero jest jednym oczywiście z głównych artystów od charakteryzacji. Pojawia się w tym filmie. Występuje jako cysta. To jest ten mutant jak to ładnie określono, ze sprzętem z gry Halo. Także jeżeli będziesz oglądać, widzieć, to jest właśnie człowiek od charakteryzacji, czyli facet, który się zna na tym bardzo dobrze. O, żeż mordę. Tak. Nie chciało się ściągać kulczyków, to po prostu obcięli całe ucho. No co mi się zdaje, że będziemy szli na grubo w tym filmie, więc będzie pewnie raczej krwawo niż straszaki. Idziemy w gorco. Zdarza się. Film pierwotnie, no bo jak mówiłem wcześniej, Wes Craven jest producentem tego filmu, więc zarówno on, jak i Peter Locke
chcieli ten film również nakręcić w miejscu, gdzie nakręcono oryginał w 1977 roku, tak, kopę lat temu, ale pamiętam tamte czasy. No ale okazało się, że kiedy poszli sprawdzić lokalizację, pobudowano tam jakieś domki jednorodzinne. No niespecjalnie to akurat jakoś mogli zrobić, więc trzeba było wymyśleć inną lokalizację. Ale widzę, że na razie fabuła jest bardzo podobna do tego, co znamy z oryginału. Z nowymi wersjami horrorów no to jest pewna wielka niewiadoma, bo czy hardkorowi fani pokochają, czy nowa widownia zaakceptuje. Czasami się udaje, jak w przypadku na przykład Halloween Roba Zombiego, pierwsza część, a czasami jednak to nie wygląda dobrze, jak w przypadku Koszmaru z ulicy Wiązów nowego. Znaczy, nowego sprzed wielu lat. Stary uparciuch. Dziadek wyluzowany. Ale chyba jedyne podejście, żeby przeżyć w takim miejscu, co? No tak, przyjść pobawić się ze świnką. It's so random. Masakra. To mnie zawsze zastanawia, czemu ludzie tak łaszą do obcych zwierząt. A młody idzie się wyleć za krzak, a obok były toalety. To jest po prostu... No, rusz młody dupsko do tej toalety. Oho. Proszę bardzo. I jest jazda. To jest zaskakujące, co? Osoba się pojawia, nikt nic nie widzi, nikt nie słyszy i teraz masz telefon i nie będziesz miał zasięgów. Musiało tak być, oczywiście, że musiało tak być. Okej, ja rozumiem, to jest 2006 rok, ale to jest prawie 20 lat temu, to już się wtedy robiło nudne, że tak, no nie mam zasięgu albo bateria mi się wyładowała. Ileż można używać takich tanich chwytów. Ohoho. No człowieku, jedziesz z koksem, ty nie jesteś tam od podziwiania. To twoja siostra? Albo nie. Oczywiście z filmem było mnóstwo problemów podczas kręcenia, no ale o tym będziemy mówili za chwilę. Bo rzeczywiście, czy to był chwyt marketingowy, czy nie, no to już się okaże za chwilę. Zobaczymy. Okej, tutaj widać, że film jest oparty, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jest legenda o Aleksandrze Sweeney Beanie, psychopatycznym zabójcy. Był on Szkotem, tak? Przywódca szkockiego klanu, który ponoć zabił 1000 ludzi, żeby właśnie nakarmić jego rodzinę. Oczywiście wszyscy, no to dużo mówić, to były jedna wielka rodzina. Mhm. To właśnie, że mieli przygotowane różnego rodzaju pułapki na podróżnych i potem ich oczywiście atakowali. No ale później oczywiście to się okazało, że że przyciągnął to uwagę króla Jerzego VI, no i w tym momencie że dorwali Bina, czyli fasolę. Nie byli oczywiście zja się fasolą. No ale to ponoć jest tylko i wyłącznie zwykła opowieść.
No ale jedni mówią, że to legenda, inni, że się naprawdę wydarzyło. No ale zawsze dobry to pretekst do tego, żeby zrobić na podstawie takiego wydarzenia, takiej legendy film. No i nie jest to pierwszy oczywiście i nie ostatni raz, kiedy dostajemy taką ciekawostkę, kiedy takie rzeczy się robi na podstawie filmu. A tak, no wejdź facetowi na zaplecze, a co sobie będziesz obcinać? Dobra, ruszaj się, jedziesz. Aż nawet sprawdzę, tutaj mam podaną przy odnośnie warunków, jak to wszystko wyglądało. Proszę bardzo. Mówiłem wcześniej, że były trudne warunki, jeżeli chodzi o kręcenie filmu, że dużo było problemów, to tamto. Temperatura na pustyni podczas kręcenia filmu, oczywiście w Maroku, przekraczała 48 stopni Celsjusza, więc rzeczywiście można powiedzieć, że warunki bardzo, bardzo trudne do kręcenia. Rzeczywiście nie mówię tylko i wyłącznie o ludziach, ale sam sprzęt, mamy dziecko, mamy zwierzaka. Niekoniecznie. Okej, to więc troszeczkę mamy zmienione. Troszeczkę inaczej. No, nie ma. Tam akurat pan na stacji benzynowej w oryginale ostrzegał ich, nie skręcać, trzymać się głównej, a ten jednak w inną mańkę idzie. No okej, w porządku. Czemu by nie? Tylko mi się wydaje, że już akurat w 2006 GPS całkiem sensownie sobie radził, no ale nie będziemy polimeryzować, jakby powiedział Piotr Bałtroszek, bo przecież bez tego nie mielibyśmy horrora. Ro. A wiesz, o co mi chodzi. Film, no jak to horror, musiał być ocenzurowany, kiedy oddali film do MPA, czyli do urzędu, który przyznaje certyfikaty, no, dostali X. Czyli oznacza to, że film, chociaż nie, wtedy już chyba były certyfikaty NC17. Nieważne, czy już NC17, czy jeszcze X. W każdym razie chodziło o to, że film mógł być wyświetlany tylko i wyłącznie w kinach prywatnych oraz w kinach, gdzie puszczają filmy dla dorosłych. No ale wycięto około tylko i wyłącznie 2 minuty, czyli tak najbardziej krwawe, najbardziej hardkorowe, no i udało się uzyskać certyfikat R. No to by się przełożyło chyba na 18 lat. No rzeczywiście, śpiewają mniej więcej tak samo jak i ja. Jednym z pomysłów oczywiście na papę Jupitera, czyli na tatę Jowisza, było, że będzie miał pasożytniczego brata bliźniaka, czyli mutanta, który gdzieś tutaj żyje na jego klatce. Tak, już widzieliśmy takie podobne zabiegi nieraz w filmach, no ale stwierdzono, nie, po prostu powiemy, że to są mutanty, ale nie będzie czegoś takiego. No na pewno chodziło o koszta. Też sama kwestia używania tego przy 48 stopniach Celsjusza na pustyni. Hmm. Patrzcie, nie działa klimatyzacja przy takiej temperaturze. Oczywiście. Mm, nie działa klima, nie ma GPS-u, nie ma zasięgu. No proszę bardzo. Eee,
Zaraz zobaczymy, też nie wiem czy akurat w filmie zaraz, ale pojawi się w filmie krater nuklearny. Jest on całkowicie komputerowo zrobiony, więc jak się tylko pojawi, zwróć na niego uwagę, przypomnę ci o nim. Oprócz tego, że temperatura była hardkorowa, rzeczywiście, że dużo rzeczy się nie zgadzało, burze piaskowe. Burze piaskowe w Maroku to była oczywiście norma. No i jest pułapka pierwsza. I i ciach. I kolczatka ściągnięta. Auto rozwalone. No, czyli wszystko się jak na razie zgadza z fabułą. Prawie wszystko. No tak, rozwalił silnik, więc nie będzie klimatyzacji. Przerąbane. Ta scena, którą teraz właśnie oglądasz, czyli scena wypadku samochodowego, że tak powiem, no na tyle była skomplikowana, jeżeli chodzi o kręcenie, że zajęło 3 dni. 3 dni na kręcenie tej sceny. Nie tylko oczywiście chodziło o samą logistykę, no ale te wszystkie rzeczy, o których mówiłem. Burze piaskowe, brak zasięgu telefonu komórkowego. Chociaż akurat, no dobra, umówmy się, na pustyni to nie każdy musi mieć telefon od Elona Muska, który ma. Proszę bardzo. No widzisz, 99,97% jest kraju objętego telefonią komórkową, a my, no niestety nie. No zdarza się. Oczywiście wiadomo, że w tej przyczepie ciężko byłoby cokolwiek nakręcić, więc na potrzeby filmu zrobiono, jak się można domyśleć, plan zdjęciowy i te wszystkie ujęcia wewnątrz kręcono w tym planie, w tej specjalnie stworzonej przyczepie. Była ona o 30% większa niż to, co widzimy tutaj, że można się było poruszać, wiadomo, z kamerą, z mikrofonami i tak dalej, więc trzeba się było trzymać autostrady, miał być spokój. Co zrobimy? Będziemy szły. Butonoga i jedziesz do stacji benzynowej. No i jeszcze na stacji benzynowej. Tam musi mieć telefon. No ale z drugiej strony postanowili użyć skrótu, tak? A skoro jadą specjalnie na wycieczkę i jadą autem, po to, żeby rzeczywiście pozwiedzać, pobyć ze sobą więcej czasu, to po jaką cholerę bierzesz skrót? No ale. Kobieta się luzuje, proszę bardzo. Słoneczko. Trzeba pamiętać o pozytywach. Skoro zwrócił się do niego generał, więc pewnie jakiś był wojskowy, biorąc pod uwagę ile ma piszczoletów. Oczywiście oryginalnie
ten film miał być kręcony w Maroku, tylko dlatego, że no, przypomina Nowy Meksyk. Bo mi się wydaje, że akurat Nowy Meksyk przypomina bardziej Nowy Meksyk niż Ameryka, niż Maroko, no ale dobra, nieważne. No i oczywiście producenci powiedzieli nie ma takiej możliwości, ponieważ tam mogą być jakieś ataki terrorystyczne czy coś, także no ale później, kiedy oczywiście zarówno Aleksandra Aja i Grégory Levasseur, czyli art director, to ładnie jest napisane, przekonali ich, no okej, zgodzili się w końcu, a potem no oczywiście nie bez kozery był fakt, że będzie to dużo taniej niż kręcenie w Ameryce. Wiadomo, upusty i tak dalej, i tak dalej. Sama kwestia też sprzętu i ekipy. Dużo mniej się płaci w Maroku niż w Ameryce. Wszędzie prawie się płaci mniej niż w Ameryce. Gadu, tak, standardowo. Oczywiście ten komentarz, oprócz tego, że jest dostępny na YouTubie, również możesz go posłuchać na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, czy tam gdziekolwiek tam słuchasz swoje podcasty. Pewnie w ciągu kilku dni od premiery tego odcinka będzie można tam go odsłuchać. Patrz, oni tak upały, a ja piję gorącą herbatę. Ktoś tam jest. O, żeż ty, to było dobre, widziałeś? Sam się przestraszyłem. No, taki tandetny straszak, ale rzeczywiście działa. To im daje. No i teraz popatrzamy, że oczywiście nie ma już niczego, nic się już nie błyszczy. Wydawało mi się, no jak zawsze w tych filmach wszystko mi się wydaje. Wes Craven stwierdził, że jest już pora na to, żeby zrobić nową wersję, bo okazało się, że mniej więcej w tym samym okresie zaczęły pojawiać się inne nowe wersje znanych horrorów. Konkretnie chodziło o teksańską masakrę piłą mechaniczną i Amityville Horror. To właśnie dwa filmy, przykuły jego uwagę. Więc Wes Craven i jego wspólniczka od produkowania Marianne Maddalena postanowili właśnie, że trzeba poszukać. No i znaleźli właśnie tą parę, Aleksandra Aja i jego współpracownik Grégory Levasseur, którzy nakręcili francuski slasher Heute Tension w 2003 roku. Jeżeli było Ci dane to obejrzeć ten film, to daj znać, napisz, czy jest rzeczywiście warte. No i popatrzyli i okazało się, że jak najbardziej. To się Cravenowi spodobało, że mają wszelkie właściwości, że tak powiem, kwalifikacje do tego, żeby nakręcić nowy film. No i postanowił oczywiście spotkać twórców. No i kiedy oczywiście spotkał, pogadał z nimi, no to już wszystko było jak najbardziej jasne. Kiedy to się oczywiście stało, to stwierdzili, dobra, lecimy z koksem i robimy nowy film. Podoba mi się, że ten film tak naprawdę ma bardzo wolny klimat, co by tutaj można nie powiedzieć. Ja wiem, że zaczynamy z wysokiego C, bo tam na początku zaszlachtowano tam 3 naukowców, czy tam powiedzmy jakichś biologów. No ale w tym momencie jest spokojnie.
Gdyby babcia miała wąsy. Oczywiście dziewczyny się obijają. Ciekaw jestem, bo to chyba nie stół zastawiony, prawda? Ketchup, musztarda. Kiedy odpalamy grilla, można by sobie zaszaleć. No pieski są podekscytowane, no bo wiadomo, wyczuwają to, co się dzieje wokół. Dobrze jest. 3 dziewuchy, dziecko i nastolatek z pistoletem. Typowa Ameryka. Dajmy pistolet nastolatkom. Oczywiście, nie no. Pieski same. To jest też, matka mówi, żeby chłopak nie uciekał, a pieski, no, część rodziny możemy powiedzieć. Niech je kąsi grzechotnik, albo nie wpadną do jakiejś dziurki. To też jest niesamowite. Jadą przez pustynię. No i to oczywiście było wiadome już od początku, jak tą podróż zaplanowali. Chłopak grube, długie dżinsy, bluzę z długim rękawem i na to jeszcze koszulka. Spocony jak cholera, ale nie będzie zdejmował. A po co? Mnie nie ciepło. Jeżeli lubisz takie odcinki, takie komentarze, daj suba i włącz dzwonek, zepsuł wszystko, a żebyś nie pominęła żadnego. Co się stało pieskułowi? Kiedy kręcono ten film w Maroku, również niedaleko zresztą, był kręcony miniserial 10 przykazań. Wyszedł również w 2006 roku. No i jedna i druga ekipa mieszkała w tym samym hotelu. Nie trzeba mówić, że akurat musiało się dziać wiele. I akurat ludzie z jednej i z drugiej produkcji pewnie sobie odpoczywali razem. No z tej strony nie ma nic, ale popatrz z drugiej strony. Muzyka podoba mi się. Właściwie ścieżka dźwiękowa, tyle co muzyka. Jest dosyć fajnie to zrobione rzeczywiście. Wariują. Efekty dźwiękowe dobre. Piesku nie przeżyło. No popatrz się, on nie spadł, tylko został pewnie ciachnięty. O, żeż ty, jak będzie dużo gore w tym filmie. Będzie się krew lała. Patrz przed siebie. Chyba za późno o tym powiedziałem, co? Tak z 5 sekund wcześniej byłoby dobrze. No ale jednak. No zdarza się. Cóż poradzić. Oczywiście nie będę zanudzał wieloma szczegółami. W każdym razie KNB Group Incorporated, czyli no, firma zajmująca się efektami. Zaraz dokończę.
dziwne. Zajmujące się efektami specjalnymi, oczywiście zajmujące się wyglądem tych mutantów. Pół roku. Pół roku im zajęło zaprojektowanie tego, jak mają wyglądać właśnie ci mutanci przy użyciu różnych technik, różnych technologii, sprzętów, oprogramowania i tak dalej, i tak dalej. No i też właśnie 3 godziny codziennie trwało nałożenie na każdego z nich. 3 godziny zajmowało nałożenie charakteryzacji, więc dosyć poważnie. Nie najgorzej. Nie najgorzej, bo akurat Peter Weller przy okazji Robocopa, czy chociażby Robert Englund przy okazji Freddy'ego Krugera dużo więcej czasu im to zajęło. A teraz ten krater, który widzisz, to on jest właśnie, o nim mowa była wcześniej, on jest cały zrobiony cyfrowo. I teraz przyjrzyj się, czy rzeczywiście widzisz, że jest to cyfrowe dzieło. Trzeba przyznać, że całkiem sensownie jest to wykonana robota. Wydaje się być wiarygodnie, więc no, ktoś odwalił kawał dobrej roboty. What the hell is right? Mamy Scooby-Who's, proszę bardzo. Przypomina troszeczkę to auto z oryginału z 77 roku. Tak samo jak ta przyczepa. Film z 77 roku był kręcony w Kalifornii, w okolicach Victorville. No i kiedy okazało się, że nie będzie kręcone w tym miejscu, stwierdzono, ok, trzeba poszukać. Sprawdzali różne miejsca, między innymi Namibię w południowej Afryce, Nowy Meksyk, a także Meksyk. No ale okazało się, że najlepiej wygląda Quartzazate. I oczywiście źle to wymówiłem, bardzo mi z tego powodu przykro, w Maroku. Jest akurat to miejsce, gdzie oni kręcili, jest znane jako wrota do pustyni Sahary. Właśnie powinienem powiedzieć wrota do Sahary, bo Sahara znaczy pustynię, no ale tak jakoś to oczywiście wyszło. Wszystkie te kratery są cyfrowe. Nie najgorsza robota. W rolę Papi Jowisza wciela się Billy Drago. Znany, można powiedzieć, etatowy złol Hollywoodu w latach 80. i 90. Ale o tym za chwilę, bo teraz się wybieramy do domostwa naszych mutantów. A nie, jednak nie, tylko takie po prostu zagrywka, żeby było fajnie. O, proszę bardzo, ojciec dotarł na stację benzynową. Jest ciemno i pewnie nie będzie nikogo. A gdzie jest synalek? Tam zięć, tak? Bardziej. No nie mów, że to ma klimatyzację włączoną, że tak zrobiłeś różnicę. To jest jakiś genialny pomysł, co? Na pustyni idziesz we dwóch i się rozdzielimy. A czemu by nie? No, tutaj musimy mieć jakiś telefon stacjonarny. Ale wiadomo, że nie skorzystamy. No dawać tego syna. Yo, yo, yo. No masz, korzystaj z telefonu, jest na ścianie. Musi nie działać. Musi nie działać, proszę bardzo. Ale pewnie już pan sikawkowy
Nalewkowy, benzynowy, nieważne. Pewnie już odłożył łyżkę, czyli jakby to powiedział siara. Czemu by nie? W końcu to jest horror. Ja wiem, że tak naprawdę to jest powiedzmy thriller, bo nie mamy żadnych sił nadprzyrodzonych, ale motyw jest taki, że ostatnimi laty różnica pomiędzy horrorem a thrillerem tak bardzo się zatarła, że filmy serii Piła to również powinien być na przykład thriller, a nie horror. Bo przypomnę, że według gatunku horrorem nazywamy, kiedy mamy coś nadprzyrodzonego, tak, duchy, wampiry, wilkołaki, zombiaki i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli mam jakiegoś psychola zabijającego, patrzcie na to oczywiście większość slasherów albo gro slasherów, no to oczywiście to jest thriller. No ale ostatnimi czasy, jak mówiłem, to się bardzo zatarło. Nawet Szczęki, gdzie zabija oczywiście zwierzę, są uznawane za horror. Także, no ale poza tym, czy to naprawdę to ma znaczenie, taka kategoryzacja, czy to thriller, czy to jest horror? No nie, tu się mamy bać i tu się mamy bać. No i teraz, kurczę, niezłe jajo. Ale pistolet dosyć fajny. Na pewno w to, co wyceluje, to urywa łeb. Tak. Oczywiście mamy tutaj pokazane, że górnicy postanowili nie zostawiać swoich kopalni, swojej pracy. Testy atomowe, deformacje mutanckie, niech będzie. A temu wszystkiemu jak najbardziej jest winien rząd. I informacje o tym, że ludzie znikali, turyści i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie kluczyków w aucie, bo oczywiście nie może być. A jednak, proszę bardzo. Jest, pewnie się dziadek nawalił. Jest pewnie napakowany wodą jak PKS do Lichenia. No zobaczymy, co się wydarzy. I o ile idziemy zakład, że w kluczowym momencie zgasną światła? O, żeż w mordę. Jesteś byłem wojskowym, czy tam policjantem. Gdzie strzelasz, człowieku? Ogarnij się. Cztery strzały? Tak jeszcze ze dwa, co? Bo to chyba sześciostrzałowiec. Bum szakalaka. No grubo. Właśnie to był Billy Drago. Potykał się już z Chuckiem Norrisem i z wieloma innymi. Nie wyszło mu to nigdy na dobre. Zaskakujące akurat jest, że Papajowi już nie ma żadnych deformacji mutanckich. No wiem, czy miał mieć tego zmutowanego bliźniaka, no ale akurat zrezygnowano z tego pomysłu. Mówiłem już wcześniej o efektach specjalnych. Akurat Jameson Goi, tak się nazywał, i jego ekipa, to oczywiście nie był ich pierwszy film. Wcześniej pracowali m.in. przy filmach takich jak Hellraiser, Hellseeker.
z 2002, a także Halloween Resurrection, również 2002 rok. No wiadomo, że nie były to filmy najwyższych lotów, no ale były. Ale w tym filmie mamy ponad 130 efektów specjalnych, więc no, jak na horror jest to bardzo, rzeczywiście bardzo dużo. Głównie chodziło o, jak to jest ładnie napisane, o konstruowanie cyfrowo wioski. Domyślam się, że dopiero ją za chwilę zobaczymy. Za chwilę się przekonamy, co to jest. I na to oczywiście ulice, a także mutanci. Mówiłem, że część z nich jest robiona cyfrowo, część jest zrobiona praktycznie, a część to jest mieszanka, więc akurat tak to wyglądało mniej więcej w tym momencie. Zaskakuje mnie, że w takich filmach bardzo wiele osób, bardzo wiele dziwnych rzeczy bagatelizują. Słyszeliśmy jakiś oddech w CB radiu. Nie, to nie było. To nie było oddech, tylko po prostu jakieś tam szumy i tak dalej, to wszystko. Chociaż z drugiej strony, jeżeli oni są, a na to wszystko wygląda, że są mieszczuchami, no to może zdecydowanie to ma sens, ma ręce i nogi. No i zobacz. Nie ma pieska. No i pieski się nazywają Piękny i Bestia. Tam Piękna i Bestia. A czemu on nie poszedł z ojcem? A, bo znalazł te rzeczy w tych autach i zabrał je do domu. Mhm. Zaskakujące jest, wiem, że ostatnio mieliśmy takie wydarzenia na planie filmu, który produkował Alec Baldwin i tak dalej z bronią, ale w trakcie przerw pomiędzy kręceniem filmu ekipa bawiła się, relaksowała się, udawała, że walczą przy użyciu rekwizytów, przy użyciu właśnie tych pistoletów, noży i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie trochę taka dziwna ta zabawa, no ale to jestem ja. Może akurat oni wiedzieli dokładnie, że mają atrapy. No ale przy okazji filmu Kruk z Brandonem Lee, czy przy tym filmie z Alekiem Baldwinem również wiedzieli, że mają atrapy. No a niestety nie dla wszystkich się to dobrze skończyło. Przypominam, że dzisiaj komentuję film Wzgórza mają oczy, część pierwsza z 2006 roku, czyli nowa wersja klasyku Wes'a Cravena. Jeżeli lubisz takie komentarze, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. Okej. No powiedz. Tak, oczywiście. Jeżeli byłaś uważna i przyjrzałaś się dokładnie tej stacji benzynowej, to ona nazywała się Gashaven. Czyli niebo benzynowe. No nieważne jak to zwał. Oczywiście, jeżeli masz skojarzenie, że Gashaven
Rymuje się z Wes Craven. Tara. Proszę bardzo. Nie ma jak dobra herbatka, zwłaszcza jak się gada dużo tak jak ja. W tym momencie jak to wygląda? Tak, w tym momencie sobie oglądamy. Dobrze jest, że zostało 57 minut, więc już kawałek spory filmu już minął. No zobaczymy. Nocka, dziecko. Z dzieckiem były oczywiście zagwozdka, bo jak się możesz domyśleć, niekoniecznie chciało współpracować. No ale o tym będzie za chwilę, jak przejdziemy do konkretnej sceny. Człowieku, wyłącz tę latarkę. Pistolet. Dla zainteresowanych broń, którą Bobby używa, to jest Beretta Cougar 8045, czy tam 8045, jak to woli. A jeżeli dobrze pamiętam z zabójczej broni, to jest aż chyba z 15 naboi. Rzeczywiście bardzo fajna lokalizacja. Wygląda dokładnie jak miejscówka po zrzucie bomby atomowej. Ulala. Widziałeś? Wszedł do przyczepy. Paskuda jeden. Ale morda wredna. To nie piesek. No, będzie zakwaska jak się budzi. Tutaj akcja się rozgrywa, no. Nie, no nie wierzmy, bo po co? Dzieciakom się nie wierzy. No dobrze, jedziemy. No włazić do przyczepy. Ojciec. Znaczy jak na razie trzymamy się wiernie oryginału. A, to jest ten od tej kolczatki na drodze.
Mnóstwo w tym filmie jest. O tym za chwilę. Hmm. Nie, mów, że ptaszka. Wredota. Wielu w tym filmie aktorów charakterystycznych, których tam można skądś kojarzyć. Mhm. O, skurczybyk. No to jest raczej tempak. No, dziecko jeszcze jest. Grubo. Biegnąć do domu, biegnąć do przyczepy. A gdzie jest Bobby? Sama dziewucha pobiegnie do domu, to bez jaja. Bardzo ładnie. Zaraz coś powiem na temat tego dziecka oraz tego pistoletu. Ale na razie chwileczkę, bo scena jest rzeczywiście dobra. No i jedziesz do domu, biegniesz. Problem był z dzieckiem z tym pistoletem. Ponieważ kiedy mierzyli do dzieciaka, orzesz ty, to zaczynał się bawić tym pistoletem. No rusz się, rusz się. Temu już nie pomożesz.
No i bardzo dobrze. No i jak się... No wiadomo, noc, odległość. Nie mógł trafić. Mimo, że pewnie był wytrenowany. O, żeszt. Grubo, naprawdę grubo. Dobra scena. Ona żyje. O, żeszty. Kurde. No nieźle. Grube jajo. Ja znam fabułę, bo nie tak dawno oglądałem po raz wtóry oryginał, więc pamiętam. Oczywiście pewne rzeczy się musiało zmienić, ale czasami dobre wykonanie wystarczy. Bo jeżeli mnie pamięć nie myli, to technicznie film się Wesa Cravena bardzo zestarzał, a tutaj no jest całkiem przyzwoicie. O, Voldemort. Dobrze. Czyli to jest ta postać, którą w oryginale wcielał się Michael Berryman, ten Whistle. No, niewiele można zrobić. Ale jest dobrze. Przynajmniej jak na razie jest, rzeczywiście jest bardzo fajnie. No jak na razie muszę powiedzieć, że film spełnia swoją obietnicę. Może powoli się rozkręcał, ale jak już rzeczywiście wystartowali, to dołożyli konkretnie do pieca. Przypominam, że dzisiaj oglądamy Wzgórza mają oczy z 2006 roku. Zostało jeszcze 43 minuty i 40 sekund filmu. No, w końcu zaczynasz myśleć. Dawać, jazda, to jeszcze nie koniec. A na zewnątrz jest ognisko, no to się świeci.
Nie strzelaj. No nie masz amunicji, nie wiadomo ile. No to jest bereta. Ja rozumiem, że masz tam 15, tam 16 naboi, no ale już kilka wystrzeliłeś. Kiedy trzeba będzie, to będzie klops. Albo na przykład może się okazać, że postrzeliłeś psa. Oj, 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 oj. Patrzenie przez takie rzeczy raczej źle się kończy. Airstream, tak? Tak się nazywa ta przyczepa kempingowa, czy tam RV, jak to woli. Dla zainteresowanych to jest Airstream International z 1988 roku. Może zostawili CB Radio. O, proszę bardzo. Ręka? W jaki sposób się ręka znalazła? Żeby piesek urwał rękę? Odgryzł? Na innej opcji nie widzę. No, chyba tak, chyba piesek rzeczywiście odgryzł tą łapę i przyniósł z krótkofalówką. Dobra. Teraz się dopiero zacznie jazda. I want you. Czy coś takiego będzie? Clip and a half. Czyli jest 20. Dobra. Jedziemy teraz do mutantowej wioski. Czy jak tam się nazywa? No tak, no pies powinien wywąchać, to zgadza się. Dać mu pewnie, można było dać mu do powąchania tam ciuchy dzieciaka czy coś, no to by rzeczywiście pewnie odgadł. W końcu to jest owczarek niemiecki. Bardzo ładny wizualnie jest ten film. Rzeczywiście widać, że twórcy mieli fajny pomysł i dokładnie wiedzieli, co chcą zrobić. No, jest bardzo stonowany w kolorach i to mi się rzeczywiście podoba. Bo tak naprawdę mamy wszędzie brązy, żółcie, no wiadomo, że poza oczywiście kolorami krwi, ale to rzeczywiście wygląda bardzo, bardzo ładnie. I to, na co zwracam uwagę wcześniej, muzyka. Podoba mi się, rzeczywiście podoba mi się. Ja wiem, że gro nowych wersji, już mówiłem to wcześniej, nie należy do rewelacji, ale akurat póki co jestem bardzo zbudowany tym filmem. Okej. Mamy pieska. I są ślady też. Oczywiście kopalnia to już nie Maroko. Kopalnia już była kręcona w Nowym Meksyku. Chyba tak tutaj było przed chwilą napisane. Rzeczywiście, że już no, w sumie też nie czarujmy się. Łatwiej znaleźć takie miejsca i wiedzieć, że są bezpieczne u siebie. A poza tym, jak to ma bardzo często w filmach miejsce, film kręcony był w wielu miejscach i tak to się akurat układa. Oczywiście podczas ataku na przyczepę ta scena miała być, mimo tego, że była dosyć graficzna, dosyć wizualna, miała być jeszcze bardziej, no, że tak powiem, krwawa, bo reżyser miał pomysł, żeby po pierwsze zastąpić ptaki, zamiast nich miały być kotki, małe kotki.
I to teraz powiem będzie hardkorowe, ale mutanci mieli włożyć właśnie kotki do blendera, dodać mleko, no i wypić. No ale powiedział to Wesowi Cravenowi, ale Craven powiedział, nie, to akurat nie jest dobry pomysł, bo no, może tak się stać, że ludzie będą to kopiować. Niekoniecznie. Niekoniecznie jest to super dobry pomysł. Co teraz się pojawi? Teraz chyba pojawi się ta wioska, zgadza się. I według tego, co napisane na IMDb, jest to wioska również zbudowana komputerowo, tylko i wyłącznie. Jest zrobiona no, cyfrowo, nie ma jej. Okej, tutaj coś się dzieje. Aha, zostawiam pułapkę. O, opona się dobrze się jara. I dym jest również dosyć widoczny, więc jakiś to pomysł zawsze jest, żeby albo zwrócić czyjąś uwagę, albo zobaczymy o co im chodzi. No tak, tutaj się zbroją jak Arnold na walkę z Predatorem. Będą rzeczywiście jechać z koksem. No dobrze, niech się dzieje, niech rzeczywiście ma moc. Okej. No ojciec, jak mówiłem, wojskowy, więc teoretycznie dzieciaki powinny być przygotowane, wyszkolone. Wiadomo, jak w Ameryce podchodzą do kwestii broni. O, młody, trzeba próbować. Nie można. Nie można tracić nadziei. Trzeba dawać czadu. Ciekaw jestem, no bo jak mówiłem wcześniej, to było cyfrowo wszystko, ale czy akurat w tym momencie też mamy tę wioskę cyfrowo zrobioną? No, może niekoniecznie, a może tak, zobaczymy, czy będzie coś więcej napisane na ten temat. Ale wydaje mi się, że akurat chyba nie. Chociaż pewne aspekty muszą być prawdziwe, więc też nie będziemy się czarować, że akurat to jest wszystko cyfrowo, bo to jest rok 2006, krótko mówiąc, a to póki co za dobrze wszystko wygląda, żeby można było powiedzieć, ok, w porządku, to jest cyfrówka. Ok. Miasto, kiedy było pokazywane z daleka, to było jak najbardziej cyfrowe, a kiedy kręcone są właśnie te sceny tutaj, to jest tylko i wyłącznie zbudowane, można powiedzieć, na potrzeby filmu i akurat to było zbudowane nie w Nowym Meksyku, ale w Nevadzie. Nevada Test Site, czyli rzeczywiście w jakimś miejscu, gdzie przeprowadzono próby z bronią. No niekoniecznie powiedzmy jądrową, ale jakoś tam bez bronią, więc no, jakaś tam rzeczywiście wiarygodność, wierność oryginałom jest. No.
Wiem, że film już troszeczkę trwa i dużo się działo, ale to dopiero rozgrzewka. Czasem mnie dziwi, bo rzeczywiście na IMDb można znaleźć również mnóstwo... Kolejny dobry straszak, dobry motyw. Bezużytecznych informacji. Jak na przykład, że przy filmie pracowało osoby z 16 narodowości. Autopułapka. Całe, że tak powiem, ogrodzone sprężynami z łóżka chyba. No, na to by wyglądało, no ale... Może idzie z kolacją. Jak za czasów jaskiniowców. No bez jaja. Psa zostawisz w takim miejscu, przecież będzie bardzo łatwym celem. No ty nie jesteś MacGyver, także... No ale dobra. Kupujemy to jak na razie. Bawimy się. Zabawa jest. Bawimy się. Uda się? Czy drzwi zaskrzypią? Oczywiście tak, ja rozumiem, że wiele jest stereotypów. Drzwi muszą zaskrzypieć. Telefon musi nie mieć zasięgu, albo musi się wyładować i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami to jest zrobione sensownie, ze smakiem, z pomysłem, a czasami wręcz przeciwnie. Zapomniałem jeszcze o tym, że podłoga musi skrzypieć. Jest i mamuśka. Mamuśka nie wiedziała. Znaczy inaczej, aktorka, która gra mamuśkę, nie wiedziała, że będzie musiała zgolić głowę na łyso. No ale dodatkowe $1000 przekonało ją. A w tym momencie ona w telewizji ogląda, ten program się nazywa Divorce Court. Jednym z producentów właśnie tegoż programu był Peter Locke, czyli producent filmu tego i oryginalnego, a także m.in. teksańskie masakry piłą mechaniczną. W Polsce taka wersja, co się nazywa Sędzia Anna Maria Wesołowska. Tak się nazywa. Grubo. I skończyło się rymakowanie. No młody rzeczywiście sobie jakoś tam radzi. Na niego reżyser miał pomysł w ten sposób chciał zrobić, że jak tutaj bardzo ładnie go zresztą przyrównał do Dustina Hoffmana, że szukał czegoś takiego aktora, taką postać, która będzie mniej więcej tak jak Dustin Hoffman w filmie Straw Dogs 1971 roku, że na początku dostajemy mózgowca nieśmiałego, który rzeczywiście w sobie jest schowany, no i przez wydarzenia, przez to co się dzieje w filmie, rośnie on do rangi bohatera, rzeczywiście staje się kimś więcej. No i jak na razie widać, że im się to udało z tym aktorem. Aaron Stanford, tak się rzeczywiście nazywa chłopak, który wciela się w rolę Bobiego. Ale nie dziwię się, że aktorzy, osoby od efektów specjalnych miały dużo roboty przy tym filmie. Dobra, dorwali tatuśka.
facet, co leży pod nim, wygląda jak Darth Vader z 9 części. Nie, wróć, z 6 części. Lodówka. Czy jakoś tak. Lodówka. Orzesz w mordę jeża. Zaprzyj się plecami, to jest amerykańska lodówka, to wyłamiesz. Idzie zeschizować z czymś takim. O jacie. No właśnie. A poza tym zamykanie psa w ciemnym, w ciepłym, nagrzanym samochodzie. Dobra. Jest. Bestia się uwolniła. Skoro piękny już nie ma, to przynajmniej bestia jest. Jeżeli lubisz takie komentarze i masz znajomych, którzy również lubią, udostępnij ten film na swoich mediach społecznościowych. Niech nasza grupa rośnie, ludzi. Te filmy, które się pojawiają, właśnie ten komentarz, to będą produkcje, które oglądam oczywiście w domu na potrzeby czy to kultowych horrorów, czy jakichś innych produkcji. Oj jacie. Będą się one pojawiały raczej regularnie. Ale jazda. Bardziej w tym psychologicznego pomieszania niż horroru, ale rzeczywiście mieszanka jest odpowiednia. Dajesz. Ujać. Czyżby to była cysta? Znaczy mutant, to się nazywa cysta? Czyżby to był ten facet od efektów specjalnych? Na to by wyglądało. Za tobą. Jak zawsze. Pora na śniadanie. I teraz pomyśl, o czym on mówił. Do góry. Właśnie miałem powiedzieć, że pora na pieska. Trafił z deszczu pod rynnę.
Dopchaj te drzwi. Ale pewnie jest jeszcze inne wejście do pomieszczenia, co? Musi być. Chyba się można było spodziewać, co? O. No dawaj, dawać. A. No trzeba było wepchać tego kija. A. Mówiłem. To jest mutant, człowieku, to jest mutant. Przepraszam bardzo. On razem z X-Manem i mógłby naparzać się z Magneto. Wow! Ależ go pojechał. Ożesz ty. Weź flagę. O. No tak, trzeba się bronić, czy się ma. Trochę wygląda jak jeden z mutantów w Dumie. Piesek znowu, czy tym razem Bobby? No dobra. Jedziemy na grubo? Załatwił go jak tulipana. Dziękuję bardzo. Możesz mi mówić wróżbita Maciej. Mocno. Mocna scena. Naprawdę. No to pora na cystę, co? Żeby go załatwić na cysto. No wiesz, że mam takie cudowne poczucie humoru. Oczywiście to jest ta sama strzelba, której użył facet od stacji benzynowej. O. Kurde. Oj, 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 oj. O, proszę bardzo, piesek jest.
Stało się, co miało stać się, bardzo dobrze. Niech go potraktuje jego lekarstwem. Hmm. Okej, lecimy dalej. Wiem, już było kilka konkretnych scen, ale spokojnie. A ten jeszcze żyje przecież. Jest on i jeszcze jest mamuśka i Papa Jowisz, tak? Papa Jupiter. Oż kurde. Chciałbym wierzyć, że to wisiały świnie i krowy. No ale. Hmm. No dobra, lecimy dalej. Dawaj szybko. Dziecka nie ma. Jest lalka, dobra. O, no to nie wygląda dobrze. Świnka. Czyli Ruby zachowała się jak dobra dziewucha. Jedziesz, idziesz stary, dawaj. Zobaczymy, co się uda zrobić. Trochę z niego taki MacGyver, co? Jest żyłka. Ale po co taki długi najazd na tą żyłkę, żebyśmy widzieli, że zaraz się zacznie ruszać? Mhm. Aha. Dobrze jest, ktoś przeciął żyłkę, zaś dotknął jej. Mhm. No, dla nich to jak uczta. Ciekaw jestem, znaczy wróć, nie jestem ciekaw, ale taka jest zagwozdka, ile w tym wszystkim jest prawdy. No ja wiem, że to mówiłem na początku, że na podstawie legendy, ale czy rzeczywiście są takie ludki? Nie chcę się przekonać i nie zamierzam żadnymi skrótami jechać po Ameryce. Jeżeli już się kiedyś wybiorę, to tylko i wyłącznie autostrady i duże miasta. O, jest. Oczywiście krzak, standardowy krzak pustynny. Tumbleweed. To nie tylko, bo zawsze coś się dzieje. Wzięli i... No widzisz, więc jednak był pomysł. Mówiłem, że będzie czas na... Spokojnie, jeszcze kilkanaście minut damy radę. O, żeż ty w mordę. Nie czekaj, jedziesz, to jest tatuziowisz. Jeżeli nie było ci dane zobaczyć tego filmu i jest naprawdę poważny, możesz go tutaj zobaczyć, sprawdziłem w tym momencie.
Jest dostępny na Disneyu Plusie, na Megogo, na Apple TV, a także na Rakuten TV. Więc opcji masz mnóstwo, w zależności od tego, gdzie tam jaką subskrypcję masz wykupioną. Spodnie sobie popraw, młody. O, ale mu się upiekło. Dawaj, 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 szybko. Ugryź go albo coś. Obwiązać, zatrzymać. No, niewiele miał do grania w tym filmie Billy Drago. Też ułatwili sobie zadanie, bo w oryginale to była scena nocna. No dawaj, dawaj. Twardziel. Te gumki, te przypinki urwać. Bum szakalaka. Prawdziwe z nich MacGyvery. Udało im się. Pamiętaj, cały czas żyje ten, który chciał utuc świnkę. No i ta Ruby, która uciekła z dzieciakiem, którego uratowała. Nie, no po prostu miała dość. To wszystko chciała uciec. A nie mówiłem, dawaj go. Aż ty. Zrzuć go tam ze skały. Szycuś. Dawaj John Rambo, wstawaj. Ja wiem, że on jest zmasakrowany, nie ma paluchów. Był pocięty i tak dalej, ale... Dawaj. Do it. O, ja cię. Game over, man. Pamiętaj, oni zawsze wracają. Dopiero co oglądałem Krzyk. Ale ładna mała dziewczynka. Panie Dzidziuś. Poza tym to mutanty. To on ci.
Są odporni na wszystko. Odporni na wiedzę i nie do zajechania. Śrubokręt już oddałeś. Noża nie masz. No zobaczymy. Ale zmasakrowany facet. Mówiłem. Chyba, że zastawił pułapkę z tą bronią. No inaczej się kończy niż oryginał. Ale oni zawsze wracają. To jest najważniejsza rzecz. Jest wbity kill off. Zapewne się jeszcze przyda. Popatrz, tatusiek jeszcze żyje. Papa Jupiter. Ale chyba już niedługo. No jest grubo. Jest mrocznie. Troszeczkę inne zakończenie niż w oryginale, ale również mi się podoba. Napisz mi w ogóle w komentarzu, co myślisz o tym filmie, czy jest akurat dobre wykonana robota, czy jednak nie. Jednak dali ciała i Wes'a Cravena oryginał dużo lepszy. Nie będę ci zdradzał, nie będę ci mówił, ale oryginał troszeczkę inaczej się kończył. Chcesz, sprawdź sobie, możesz obejrzeć, zobaczyć jak to wszystko wyglądało. No, ten film na tyle się dobrze sprzedał, jak już mówiłem wcześniej. Zarobił dużo pieniądzurów, więc stwierdzono, że robimy dwójkę. Ale tutaj jest dobrze. O, proszę bardzo. I na koniec okulary i mamy wstęp do drugiej części. Więc tak sobie to wymyślili. Ok, film się właśnie w tym momencie kończy. Leci sobie tyłówka. Więc tutaj wyciszę sobie. Zobaczymy, czy będzie jakaś scena po napisach. Jeżeli tak, to zaraz ją również skomentuję. Film tak, dobry jest. Muszę przyznać, że jest dobry. Bardzo fajnie straszy. Nie straszy akurat jest, ale jest krwawy, jest rzeczywiście dużo się dzieje. Pamiętaj, ten film musiał być mimo wszystko ocenzurowany i wiele nawet pomysłów już nie weszło, jak chociażby ten z kotkami, jak chociażby kilka innych scen, no bo to dosyć było krwawe, więc i tak by dostali X. Bardzo podoba mi się ten film, rzeczywiście muszę go tobie polecić, także jak najbardziej, jeżeli chcesz wiedzieć, jaką dokładnie daję ocenę, sprawdź sobie na Filmwebie. Na moim koncie Marcinowe Recenzje możesz zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Tutaj zobaczymy napisy do końca. Ale ten film, tak, no, on nie musiał straszyć, bo to akurat nie jest tego typu kino, to nie jest tego typu film, żeby straszyć. To miało być krwawo, było krwawo. Kilka straszaków i jak najbardziej. Kilka straszaków się wydarzyło, kilka straszaków było, ale film miał naprawdę świetne zdjęcia, bardzo dobrą muzykę, a poza tym, no co tu dużo mówić, spełnił swoje zadanie. Tak, był krwawy, wredny, taki jak rzeczywiście powinien być tego rodzaju film. A z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo, a jeżeli chcesz zobaczyć więcej
komentarzy do filmów, proszę bardzo, sprawdź listę tą. Tak, tutaj na tej liście takowych filmów jest całe mnóstwo.